Zapraszam na specjalne, ostatnie spotkanie z książką, która na nowo opowiada o historii i naturze ludzkości. Poprowadzę Was do ciekawego wniosku, choć krytycy słusznie zwracają uwagę na to, że autorzy narodzin wszystkiego utopili w swojej pracy anarchistyczny światopogląd. Równie dobrze można powiedzieć, że są zbyt mało radykalni, wręcz reakcyjni. A jeśli mój materiał Wam się spodoba, proszę o wsparcie kanału subskrypcją, udostępnieniem, komentarzem, łapką w górę. Możecie także dołączyć do moich patronów. Zaczynamy. Zebrane argumenty skłoniły Grebera i Wengroła do postawienia następującej diagnozy. Przekonanie antropologów o stagnacji właściwej dla rdzennych ludów wynika z poznawczego złudzenia, a mówiąc dokładniej, z nieuwzględnienia roli europejskiej kolonialnej przemocy. Ludzie od zawsze byli zdolni do politycznego oglądu sytuacji, eksperymentowali z różnymi formami organizacji społecznej, od egalitarnych do hierarchicznych, od monadycznych do siadłych, od izolowanych do połączonych w sieci wymiany. Świadomie przyjmowali lub porzucali rozmaite innowacje. Szczególną rolę laboratorium i skarbnicy wiedzy odgrywała rytualna zabawa. Utrwalenie różnych, wydawałoby się, doniosłych aktywności, takich jak uprawianie roli, w dużej mierze zależało od tego, na ile można było do nich podchodzić niczym do rozrywki. Nasi przodkowie przez tysiąclecia korzystali z wolności poruszania się, niesłuchania rozkazów, reorganizowania relacji społecznych. Nie podlegali prawom historii. Dzieje nie opowiadają o jednokierunkowym postępie. Piśmiennictwo, rolnictwo, urzędy i inne rzeczy pojawiały się w różnej kolejności, niezależnie od siebie. Twory przypominające państwo powstały dopiero wtedy, gdy nastąpiło sprzężenie charyzmy przywódców, biurokracji i kontroli przemocy. Badacze przypuszczają, że hierarchia i własność mogły zrodzić się z poczucia świętości, ale najbrutalniejsze formy wyzysku wiążą z wypaczeniem stosunków intymnych. W śledzonym ujęciu dominacja pierwotnie powstaje w relacjach rodzinnych i z czasem przekształca się w bezwzględny wyzysk, uzasadniany troską i miłością względem panującego. Kiedy indziej bywa świadomie ograniczana, regulowana za pomocą politycznych rozwiązań. W jeszcze innych przypadkach podlega utrwaleniu. Jednak, jak wskazuje profesorka antropologii Polly Weisner w swojej recenzji Narodzin Wszystkiego z przyczyn pragmatycznych w małych społecznościach wpływowość najczęściej osiąga się poprzez władzę do, a nie władzę nad. Według Rebera i Wengroła aktualnie ludzkość utknęła w rozwarstwieniu społecznym podtrzymywanym przez naukę o człowieku. Zasadnicze pojęcia socjologii zostały wypracowane przez
ostrych, reakcyjnych krytyków rewolucji francuskiej. Ciąży na nas dziedzictwo wielu XIX-wiecznych intelektualistów, którzy mieli obsesję na punkcie zachowania ładu społecznego. W konsekwencji współczesny człowiek nie potrafi sobie wyobrazić ustroju opartego na autentycznej równości. Dzisiejsza demokracja nie zasługuje na swoją nazwę. Nie jest bezpośrednia. Wykazuje istotne cechy dawnych, hierarchicznych arystokracji. Przytłaczająca większość populacji odgrywa rolę widzów spektaklu urządzanego przez elity. Politycy walczą ze sobą o uznanie i przywileje. Reszta poprzestaje na ocenianiu przebiegu rywalizacji, a badacze dziejów, zadeklarowani piewcy równości, doceniają przede wszystkim okresy rozwarstwienia społecznego. Oglądają się za dawnymi półbogami, skłonnymi do odciskania trwałego śladu w świecie. Przeoczają na przykład to, że europejscy intelektualiści musieli zmierzyć się z krytyką rdzennych mieszkańców Ameryki i w konsekwencji stworzyli mity, którym wciąż niepotrzebnie ulegamy. Wiążą one powstanie nierówności i różnych opresji z rozwojem cywilizacji. Tak wygląda nasza rzeczywistość, przedstawiana przez komentowanych autorów. Greber i Werrow skupiają się na poszukiwaniu straconego autonomicznego sprawstwa. Dopatrują się go wszędzie, nawet w opisanych przez siebie zwyczajach i mitach osedżów, które jawnie świadczą o próbie dostosowania relacji międzyludzkich do porządku widzianego w naturze. Przedstawieni w książce osedżowie przypominają starożytnych greckich filozofów przyrody, a nie sofistów. Znamy wiele przykładów, gdy różni ludzie wpisywali twórczą aktywność w narrację mówiącą o prawdzie świata i historii, woli Boga albo powrocie do tradycji przodków. Czy gdy wskazujemy takie przykłady, na pewno mamy na myśli ugruntowywanie relacji społecznych wyłącznie w subiektywności zwykłych zjadaczy chleba? Autorzy przekonują, że zróżnicowanie kulturowe może przebiegać rozumnie, czyli także w oparciu o świadome decyzje. Idea wygląda przekonująco, o ile występują pewne warunki. Po pierwsze, zachodzi to, o czym Greber pisze w artykule zatytułowanym Dlaczego gardzimy tchórzami? Albo Jak zostać bohaterem. Niemal każdy język zachowuje się w specyficzny sposób. Pozwala wyrazić oczekiwanie, by dane osoby postępowały po ludzku i tym samym utożsamia człowieczeństwo z ideałem, ale jednocześnie dopuszcza usprawiedliwianie świadczące o zrównaniu człowieczeństwa ze słabością. Polega ono na wskazaniu, że jest się tylko człowiekiem. Rozdźwięk między ideałami a praktyką skłania do różnych zachowań właściwych dla schizmogenezy. To znaczy prowokuje do rywalizowania o jak najlepsze ucieleśnienie ideałów,
lub do poszukiwania innych konkurencyjnych wzorców. Po drugie, obserwowane kontrasty kulturowe nie sprowadzają się wyłącznie do emocjonalnych i racjonalnych sporów. Za przeciwstawnymi wyborami stoją przekonujące, podobnie mocne racje. Ale choć Reber i Wenrow sporo piszą o opozycji między zwolennikami równości i hierarchii, z tymi drugimi obchodzą się nieżyczliwie. Krytykę demokracji, która pojawiła się w starożytnych Atenach, sprowadzają do arystokratycznego narzekania na jarmarczną estetykę. Platona przedstawiają jako sztywnego myśliciela uprzedzonego do zabawy. Nie podjęli kluczowego zarzutu. Demokracja bezpośrednia nie dba o warunki swojego dobrego działania. Potrzebuje światłych, porządnych obywateli, zdolnych zajmować się wszystkim, ale w praktyce najbardziej sprzyja osobom skupionym na własnym interesie i wizerunku. W konsekwencji, gdy pojawiają się palące trudności, dochodzi do katastrofy. Platońskie położenie nacisku na skuteczność nie wynika z niechęci do rozrywki, lecz z intelektualnego i historycznego kontekstu. Autorzy nie mają serca zarówno do europejskiej starożytności, jak i czasów późniejszych. Średniowiecznym intelektualistom przypisują brak zainteresowania problematyką równości i wolności politycznej. Gdyby uwzględnili na przykład świetne opracowanie Johna Finnisa na temat Tomasza z Akwinu, przedstawiliby zupełnie inny obraz epoki. Według autorów w kilku istotnych kwestiach, takich jak wolność osobista i suwerenność ludu, przypominamy przedstawicieli nawracanych plemion, a nie XVII-wiecznych misjonarzy. Jednak dla każdego, kto zna intelektualne chrześcijańskie tradycje, nie jest to takie oczywiste. W Kościele katolickim funkcjonowała samorządność zakonna. Mnisi podjęli działania ewangelizacyjno-społeczne, które przeciwstawiały się kolonizatorom, kolonialnemu wyzyskowi. Doprowadziły one do konfliktu z europejskimi mocarstwami, które w końcu wymusiły na papieżu likwidację jezuitów. W obrębie Kościoła powstawały koncepcje odrzucające możliwość nawracania pogan ogniem i mieczem. Uzasadniano je następująco. Nie sposób przyjąć wiary niedobrowolnie, bo udane przymuszenie skutkuje co najwyżej nieszczerością i świętokradztwem. A ponadto niechrześcijańskie ludy mają dane przez Boga prawo do samostanowienia. O takim sposobie argumentowania wie każdy, kto głębiej interesował się późnośredniowiecznymi polemikami wokół działalności zakonu krzyżackiego. W chrześcijańskiej Polsce aż do czasów rozbiorów panuje ideologia szlacheckiej wolności i równości. Nasz kraj od XIV do końca XVI wieku odgrywał istotną rolę. Nasi rodacy włożyli niebagatelny wkład w życie intelektualne Europy.
Zbudowali państwo niemalże od morza do morza. W konsekwencji całkiem spory kawałek kontynentu nie pasuje do obrazu prezentowanego przez autorów. Nie przystaje do opowieści o Europie przez wieki bezkrytycznie zapatrzonej w absolutyzm władzy i hierarchię. Graeber i Wenrow krytykują antropologię za korzystanie z idei upadku. Robią to ostro i nietrafnie. Historycy, tacy jak Łukasz Niesiowski z Pano, odmadzają Stary Testament. Utrzymują, że powstał on dzięki pracy intelektualnej elity pozostającej pod wpływem kultury greckiej. W Księdze Rodzaju odnajdują inspirowane Platonem, rewolucyjne na tle Bliskiego Wschodu zrównanie i podniesienie godności kobiety i mężczyzny. Tymczasem autorzy Narodzin Wszystkiego uwagi o Biblii wplatają między innymi w rozważania o tym, że płeć piękna odpowiada za kolektywny rozwój najdawniejszej nauki i techniki. Schodzą do poziomu ignorantów, dla których choć Ewa przebywała pod opieką Adama, to i tak okazuje się wszystkiemu winna, bo pragnęła wiedzy. Nie doceniał tego, jak bardzo plastyczny jest biblijny mit na tle swoich oświeceniowych przeróbek, które przedstawiał jako fatalistyczne i ostatecznie niewiele zmieniają. Zeświadczone rozumienie upadku zastępują utknięciem. Procesy zróżnicowania kulturowego interpretują w taki sposób, który gwarantuje jedno. Nawet gdyby ludzie pewnego pięknego dnia mogli oswajać świat całkiem na nowo, to zachowają się zgodnie ze scenariuszem pasującym do jednej z biblijnych opowieści o upadku przodków ludzkości. Tak jak budowniczowie wieży Babel doświadczą zaniku wspólnego języka. Zaczną kształtować opozycyjne kultury pełne jednostronnego podejścia do różnych wartości. Stworzą społeczeństwa pod istotnymi względami zarówno spłaszczone, jednolite, jak i hierarchiczne. Opowiada się na przykład za takim samym powszechnym dostępem do dóbr materialnych oraz za rozbudowanym systemem wtajemniczeń prowadzącym do poważnej, ezoterycznej wiedzy. Albo zastosują republikańskie rozwiązania, które w omawianej książce przypisano Tlaxcali, Federacji Indiańskich Państw Miast, która pomogła Hiszpanom podbić Azteków. Zrealizują demokratyczne zasady ustrojowe wyśnione przez katolickiego apologetę Gilberta Chestertona, które przedstawiłem w osobnym filmie na kanale. Wyłonią pokorną elitę złożoną ze starszych, zasłużonych, odpowiedzialnych obywateli, dbających o tradycje przodków i rodzinną pobożność. Jeśli ktoś zechce ubierać się o władzę, czeka go specjalny test. Najpierw zostanie wystawiony na publiczne lżenie, a następnie przejdzie w odosobnieniu wyczerpujący post połączony z upuszczaniem krwi. Jeśli wolno wnioskować o tajemniczych, rdzennych, prehistorycznych demokracjach na podstawie całkiem niezależnych, lepiej nam znanych kultur Tlaxcalan
i Ateńczyków nasuwa się jedno. Dawne, egalitarne ustroje działały dzięki więziom rodzinnym, zachowywaniu tradycji, wierzeniom religijnym i ewentualnie astezie. Stały na fundamentach, które pozostają obce tak zwanemu nowoczesnemu człowiekowi, istocie wierzącej w postęp, indywidualizm, równość i śmierć bogów. Według naukowych recenzji przedstawiani uczeni trafnie rozpoznają dwie skrajnie różne historyczne formy egalitaryzmu. Słusznie diagnozują, że prawdziwy egalitarysta skłania się do dwóch rzeczy. Z jednej strony pragnie kłaść nacisk na identyczność jednostek w kwestiach, które uznaje za istotne, a z drugiej strony chce widzieć każdą jednostkę jako nieporównywalną, niepowtarzalną. W czym problem? Jak w ludziach może istnieć równocześnie i wyłącznie to, co doskonale tożsame oraz to, co absolutnie wyjątkowe? Czyżby jeszcze nie zauważono powszechnego ludzkiego porównywania się? Czy od małego nie uczymy się przez twórcze naśladownictwo? Czy współczesna nauka nie poucza, że człowieczeństwo wymyka się łatwym, dwuczłonowym podziałom? Zatem, jeśli bywamy idealnie tacy sami i świetnie osobni, znamy też to w nas, co skłania do hierarchicznego porządkowania. Wspomniana Polly Weisner pisze, że zarówno egalitarny, jak i hierarchiczny sposób organizacji społeczeństwa wymyka się łatwym, jednoznacznym ocenom. Zinstytucjonalizowana hierarchia pozwala uregulować i ograniczyć wewnętrzną rywalizację. Umożliwia sprawną organizację działań zbiorowych. Daje przewagę w rywalizacji międzygrupowej, z której korzystają wszyscy członkowie społeczności. Instytucje egalitarne również mają swoje zalety. Sprzyjają przemieszczaniu się i nawiązywaniu relacji z obcymi, ułatwiają wewnętrzne interakcje społeczne, obniżają koszty wymiany, równi nie muszą ciągle uwzględniać własnego i cudzego statusu, łatwo otwierają się na korzyści odroczone w czasie, mogą prosić, dawać i otrzymywać wsparcie, nie czując obawy, że powstające relacje przekształcą się w wyzysk i dominację. Jednocześnie warto pamiętać o tym, wskazuje badaczka, że zarówno rozwiązania hierarchiczne, jak i równościowe bywają odbierane jako opresyjne i nie gwarantują pełnej wolności od napięć i konfliktów społecznych. Jedne narażają na ryzyko cierpienia z powodu nadużyć władzy, drugie potrafią uprzykrzyć życie, narzucając konieczność dzielenia się i poskramiania ambicji. Człowiek sprawiedliwy zarówno ujednolica innych ze względu na jednakową godność, jak i różnicuje, przyznając każdemu to, co mu się słusznie należy. Inaczej mówiąc, pozwala działać i spodziewać się
Umożliwia wiązanie dawania z otrzymywaniem. Nie akceptuje panowania miernoty, tłamszenia wybitnych jednostek przez tłum. Charakter sprawiedliwości jest kłopotliwy, a zarazem konieczny. Życie nieznające rzeczywistej, bezinteresownie danej równej godności to przepis na wieczną frustrację. Jedni bowiem okazują się z góry przeznaczeni do lepszej odpłaty niż inni, a to zamyka na miłość i bezinteresowne obdarowywanie, wpaja poczucie, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć. Niemniej egzystencja oparta wyłącznie na mannie z nieba to złota klatka, przepis na utratę poczucia sprawczości. Ile wyjściowej równości, ile logiki odpłaty. Czy demokracja jest rzeczywiście realitarna, skoro w zależności od swojej formy sprzyja odmiennym typom osobowości? Czy starożytni mieli rację, utożsamiając prawdziwie demokratyczne wybory z losowaniem? Sposób działania Toastmasters International, organizacji zrzeszającej oddolnie powstałe kluby mówców i liderów, z całą pewnością przekona mnie o jednym. Świadome wybieranie przedstawicieli może współwystępować z dużą dostępnością stanowisk i dawać dobre owoce. Co powinniśmy myśleć o plemieniu łowców-zbieraczy, które rytualnie wyśmiewa swoich najbardziej utalentowanych myśliwych? Jeśli podążymy za Greberem i Wenroem, będziemy mówić o zabiegach chroniących równość. Ale może zachowanie tego plemienia to przejaw równania w dół i tyranii tłumu. Wróćmy na chwilę do plemion opisanych w jednym z poprzednich odcinków recenzji. Czy zwyczaje uroków rzeczywiście prowadzą do samorozwoju? Czy raczej świadczą o przesadnej ascezie, osobliwie akceptującej handlowanie wszystkim, zalecającej medytowanie o pieniądzach? Czy gdyby kwakiutlowie mogli obyć się bez niewolników, nie wypadaliby znacznie lepiej od swoich południowych sąsiadów? Postawiłem dotychczasowe pytania, bo zainspirowałem się czytaną książką. Choć włączają one mieszkańców różnych społecznych światów w debatę o dobrym życiu, w samym tekście się nie pojawiają. Jak wygląda problematyzowanie wartościowań? Na przykład tak. Autorzy, rozprawiając o stosunku różnych Indian do pętania ludzi, przeprowadzają ciekawe, całościowe zestawienie juroków i kwakjutlów, ale i tak skupiało się tylko na niewolnictwie i zastrzegają, że nie chcą z jednych robić bohaterów, a z drugich antybohaterów. Przywołują historyczne świadectwa o białych ludziach, którzy uciekli od swojej cywilizacji i dołączyli do indyjskich plemion. Czy dla decyzji o zmianie sposobu życia ważne były różnice kulturowe w obrębie rdzennych ludów? Odpowiedź pozostawili domyślności czytelnika. Piszą o niedocenionym intelektualnym wpływie rdzennej ludności Ameryki na europejskie oświecenie. Podejmują ryzyko. Przedstawiają bardzo śmiałe interpretacje materiałów źródłowych. Poniżenie obcych zastępują ich wywyższeniem. Formułują socjologiczno-psychologiczną zagadkę. Mówią o Europie, która weszła w relacje dominacji, pogardzała i jednocześnie uczyła się od pogardzanych,
wyzyskiwanych. Ale cała ta rewolucyjna, anarchistyczna odwaga w pewnym momencie idzie w nieoczekiwaną stronę. Autorzy przedstawiają różnice kulturowe jako powstałe w wyniku trudnych, filozoficznych wyborów i tym samym skłaniają do konserwatywnej rozwagi. Naszym mądrym, wolnym przodkom przypisują następujące podejście. Rytualna zabawa to dobre miejsce i czas na społeczne eksperymenty i nie należy spieszyć się z wprowadzaniem nowinek do codziennego życia. Zapraszam do wyciągania wniosków i pisania komentarzy. Do zobaczenia, do usłyszenia.